Lata 2005-2006 były wymarzonym czasem dla studia TT Games. Gry z serii LEGO Star Wars osiągnęły wielki sukces, a opinia publiczna nie mogła doczekać się kolejnych ruchów Brytyjczyków. Ciekawość zainteresowanych została zaspokojona pod koniec marca 2007 roku, kiedy zapowiedziano LEGO Batman The Video Game. Sztama z nowym uniwersum była naturalną decyzją w obliczu wyczerpania materiału oferowanego przez gwiezdnowojenne produkcje. Ale ten stan rzeczy był jedynie półprawdą. 7. generacja konsol rozpalała wyobraźnię odbiorców i oferowała deweloperom całą gamę nowych możliwości. A że sukces był niepodważalny, a Sokół Millennium jawi się tyci szybszym środkiem transportu niż Batmobil, zdecydowano się zabrać go na jeszcze jeden lot. I tak oto pod koniec maja tego samego roku ogłoszono niespodziewaną nowinę. Trwają prace nad LEGO Star Wars The Complete Saga. Tytuł zmierzał wyłącznie na najnowocześniejsze sprzęty PlayStation 3, Xboxa 360, Wii oraz DS-a. Portem na kieszonsolkę Nintendo po raz pierwszy zajmowało się samo TT, a konkretnie wchłonięte przez firmę Embryonic Studios, funkcjonujące już wówczas pod nazwą TT Fusion. W obliczu doświadczeń z podwykonawcami było to absolutnie zrozumiałą decyzją. Taki ruch obarczony był jednak konsekwencjami, bowiem z powodu braku zasobów twórcy zrezygnowali z edycji na PSP, a co znacznie bardziej zaskakujące, w oficjalnej zapowiedzi nie padło ani jedno słowo o wersji na komputery osobiste. Produkcja od początku była opisywana jako reedycja dwóch poprzednich LEGO Gwiezdnych Wojen, wykorzystująca dobrodziejstwa nowoczesnych technologii, tak więc gracze mogli liczyć na ewolucję graficzną w postaci wyższych rozdzielczości czy lepszego oświetlenia. Poprawione zostały również mechanizmy, przede wszystkim te z części pierwszej oraz chociażby sterowanie dostosowane do najnowszych wówczas kontrolerów. Deweloperzy wydawali się istotnie podekscytowani perspektywą zastosowania sensorów ruchu Wiimote'a i Six-Axisa. Szczególnie konsola Nintendo oferowała unikatowe doświadczenie i korzyści. Mówiono chociażby o dedykowanej metodzie kierowania pojazdami, a stosowanie kontrolera jako rękojeści miecza i wywijanie we wszystkie strony miało zapewnić większe obrażenia niż standardowe naduszanie przycisków. Wkrótce po premierze wydano nawet specjalną przystawkę zamieniającą zwykły kijek w imitację najbardziej ekscytującej broni w galaktyce. Nowości nie ominęły także gry na Xboxa, którego wraz z edycją na PlayStation 3 projektowano z myślą o obsłudze sieciowej kooperacji. Sporo uwagi otrzymał port na DS-a, reklamowany jako zbudowany całkowicie od zera. Wspomniano o czerpaniu garściami z dużego pierwowzoru, przy czym oczywiście wszystkie elementy były odpowiednio dostosowane do możliwości urządzenia. Tenże potencjał widziano przede wszystkim w dotykowym ekranie, mającym zaprezentować nowe podejście do doskonale znanych rozwiązań. Jako przykład podawano chociażby interakcje opierające się na mocy. Pojawiły się też nowości pokroju ekskluzywnych dla tej platformy minigier. Słowa dziennikarzy mających szansę posmakować tytułu wcześniej potwierdzały optymizm twórców. Według nich przenośna kompletna saga miażdżyła fatalny port dwójki pod każdym względem, co realnie nie stanowiło wielkiej sztuki, ale przede wszystkim oferowała stabilną rozgrywkę zbudowaną na kanwie działających rozwiązań. I co najważniejsze, zestaw ten zapewniał przyjemność w trakcie rozgrywki, a to już zasadniczy atut. W trakcie kolejnych miesięcy od pierwszej zapowiedzi opinia publiczna nie otrzymała poprawdzie zbyt wielu nowych, konkretnych informacji na temat wydań na konsole stacjonarne, ale i tak wiadomo było całkiem sporo. Celowano w połączenie obu tytułów jednym hubem w postaci znanej z dwójki kantyny dostosowanej na potrzeby samodzielnej, obszernej produkcji. Zagwarantowano nowe postacie, poziomy, systemy i oczywiście jeszcze więcej tego samego klimatu znanego z poprzedniczek. Wszelkie wątpliwości rozpłynęły się wraz z premierą. 6 listopada w Ameryce Północnej, 9 w Europie i 16 w Polsce.
Mimo że relatywnie skromna komunikacja medialna mogła sugerować spokój, rzeczywistość stanowiła dla pracowników TT solidne wyzwanie. W pewnym momencie deweloperzy tworzyli jednocześnie aż 4 pozycje. Oprócz kompletnej sagi wspomnianego już dziś Batmana, brytyjskie studio wzięło na barki grową adaptację debiutującego w 2007 roku filmu Transformers, wyjątkowo nie w plastikowej wersji, a w lipcu zapowiedziano jeszcze klockowe przygody Indiana Jonesa. Działo się. Szkoda tylko, że taka pracocholiczna rzeczywistość stała się normą dla ekipy z Knutsford na wiele kolejnych lat. Nic dziwnego zatem, że i tym razem, jak w przypadku poprzednich 2 części, poszukiwacze nieużytków trafili na ciekawe znaleziska. Wśród nich znalazły się raczej standardowe elementy, czyli przede wszystkim wczesne wersje poziomów i scenek przerywnikowych, plansze testowe i porzucone postaci, czy elementy kreatora. Ale czy słyszeliście kiedyś o tragedii Dartha Plagueusa Mądrego? Nawet jeśli, to na pewno nie o tej. Otóż pośród plików odsłony na Nintendo Wii znajduje się dokument tekstowy, a w nim wzmianka o figurce legendarnego nauczyciela Dartha Sidiousa. Wygląda na to, że Plagueis miał być nagrodą za wymaksowanie tytułu, co jak wiemy nie wyszło poza fazę koncepcyjną. Koncepcją nie pozostała zaś współpraca z Indianą Jonesem, choć crossover Indiego i Skywalkerów nie jest ostatecznie tak bogaty, jak miał być. O tym również świadczą pliki znalezione w LEGO Star Wars The Complete Saga na Nintendo Wii. Ukrywają one bowiem prototyp poziomu opartego na pierwszych scenach poszukiwaczy zaginionej Arki. Co ciekawe, po odpowiednich modyfikacjach jesteśmy dziś w stanie pobiegać po dość surowym wydaniu pierwszej lokacji. Hiszpański modder Interni Gamer, dobrze znany widzom materiału o LEGO Star Wars The Video Game, pochylił się nad tematem i udało mu się uczynić całą planszę grywalną. Ostatecznie wizyta doktora Jonesa w odległej galaktyce okazała się znacznie mniej huczna. W segmencie kantyny, dedykowanemu etapom bonusowym, możemy przejść przez drzwi podpisane Trailers. Jeśli to zrobimy, ukażą się nam 2 opcje. Intro odpali, intro tytułu. Znacznie ciekawsze rzeczy kryje natomiast wariant drugi, podpisany jako Indiana Jones. Po jego wskazaniu obejrzymy zwiastun plastikowych przygód bohatera w kapeluszu oraz będziemy mogli zakupić jego figurkę. Specyficzną, bowiem jest to po trochu skórka Hanna Solo, ale z ziemską spluwą i pasującymi doń dźwiękami oraz ekskluzywnymi animacjami ataku wręcz z wykorzystaniem ikonicznego bicza. Cóż, widocznie Harrison Ford zawisł pomiędzy rolami. A skoro już zahaczyliśmy o wątek zawartości pełnej wersji, to doskonała okazja, by go rozwinąć. Hub oferuje więcej, będąc jednocześnie mniejszym od tego z 2. Zarówno główna sekcja budynku, jak i lokacja zewnętrzna zostały zauważalnie ściśnięte. Obrano kierunek więcej, ale w mniejszych porcjach, prawie jak w jakiejś cudownej diecie. Każdy epizod oraz zestaw dodatkowych rozdziałów otrzymał osobny pokój z indywidualnym designem i drobnymi dodatkami. Z kolei kwestię galerii mini zestawów rozwiązano kinowo. Przed kantyną znalazł się duży ala telebim wyświetlający żądany pojazd. Poziomy otrzymały kilka istotnych zmian. Przede wszystkim każdy film ma ich teraz taką samą liczbę, a to dlatego, że do ataku klonów zaimplementowano odnowiony Bounty Hunter Pursuit, porzucony w czasie prac nad pierwszym LEGO Star Wars. To właśnie levele z 1 przeszły największy lifting, a szczególnie plansze rozgrywane za sterami wehikułów, ponieważ zostały one uproszczone lub znacznie przebudowane. W prequelowe sceny wpleciono też pojazdy, budowanie czy terminale, a część znajdziek z wszystkich 36 plansz ukryto w innych miejscach. Do rozdziałów historii dodano też niewidziane wcześniej kule mocy. To znaczy oczywiście power-upy. Są to spotykane na naszej drodze bonusy oferujące szereg korzyści pokroju niewrażliwości na ataki, szybkiego budowania, podwójnej wartości monet i wiele więcej. A w dodatku, jeśli gramy użytkownikiem mocy, kolor miecza świetlnego zmieni się na fioletowy. Niestety Samuel L. Jackson może być spokojny o swój status, bowiem wszystkie te profity działają jedynie przez chwilę.
Do obsady dołączyły nowe figurki, m.in. Plo Koon i Ayla Secura, a część powracających bohaterów została dostosowana do nowych standardów. I tak na przykład Django Fett z radością użyje detonatorów łowców nagród, a hrabia Dooku kopnie prądem kogo tylko zapragnie. Kilka postaci dotknęły także korekty animacji i wizualiów. Tylko ten Jar Jar, jeśli ktoś miał okazać się jeszcze bardziej bezużyteczny, to właśnie on. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że ten jegomość nie potrafi pociągnąć za dźwignię. Co jeszcze? Może świetnie bawi się w kalkulatorze na Switcha. Jak ten lud tyle przetrwał? Na to pytanie nie odpowiemy. Choć teraz o wątek przetrwania zahaczymy. Oryginalne Gunship Cavalry i Mos Espa Podrace znalazły swoje miejsce wśród poziomów bonusowych. Obok nich wylądował pierwszy rozdział Nowej Nadziei z perspektywy Dartha Vadera, a także Lego City, Newtown, chyba komuś skończyły się pomysły, oraz Anakin's Flight, czyli niesamowita akcja młodego Skywalkera zakończona zniszczeniem wrogiej bazy dowodzenia. I jeśli oglądaliście nasz materiał o LEGO Star Wars The Video Game, doskonale wiecie, że etap ten znajdował się w zaawansowanej fazie rozwoju, ale ostatecznie został wycięty przede wszystkim z powodu braku miejsca na kolejny level w Mrocznym Widmie. A jeśli nie oglądaliście, to właśnie o tym powiedzieliśmy, nie ma za co. W każdym razie kompletna saga daje sposobność doświadczenia przygody Anakina w nowym wydaniu. Warto dodać, że wszystkie klasyczne wersje etapów zostały pozbawione mini zestawów, czerwonych klocków i statusu prawdziwego Jedi. Całą przygodę, zgodnie z obietnicami deweloperów, możemy przeżyć w sieciowym trybie kooperacji i celowo używamy tu czasu teraźniejszego, bo system nadal działa i to 18 lat po premierze. Zresztą potwierdzenie tych słów widzicie teraz na ekranie. Rozwiązanie to pozwala na otwarcie dowolnemu chętnemu opcji wskoczenia do naszej rozgrywki, jak również dołączenia do cudzej sesji i pomocy w osiągnięciu celu albo poprzeszkadzania, licząc się z potencjalnym wyrzuceniem nas przez gospodarza. Specjalnie z myślą o kooperacji, sieciowej jak i lokalnej, zaprojektowany został tryb arcade, pozwalający dwójce graczy zmierzyć się w kilku konkurencjach, takich jak bezpośredni pojedynek czy zbieranie monet. Znacznie bardziej zapomnianą funkcją jest sterowanie ruchowe na Wii, które nie zachęca do radosnego wywoływania nazwy konsoli podczas rozgrywki. Nie dość, że taka forma zabawy nie wzbogaca jej o żadne wartościowe korzyści, to jeszcze trzeba się solidnie namęczyć, by wykonać czynność normalnie wywoływaną przez wciśnięcie lub przytrzymanie przycisku, co jest nie tylko wygodniejsze, ale i szybsze. Pominiemy już fakt, że patrzenie na osobę korzystającą z tego rozwiązania może być lekko niekomfortowe. Produkcja otworzyła także nowy rozdział dla systemu kodów. Od teraz odblokujemy za ich pomocą zarówno postacie, pojazdy, jak i dodatki, a przede wszystkim nie stracimy na tym interesie monet, gdyż odszyfrowany towar natychmiast staje się dostępny do użytku, bez potrzeby wcześniejszego wykupu. Trzeba przyznać, że w perspektywie maksowania tytułu jest to potężny atut, szczególnie w przypadku bajońskich cen mnożników monet, które w dwójce nadal musieliśmy nabyć. Teraz dostajemy wszystko od tak, nawet super gonka. Być może twórcy zdecydowali się ułatwić graczom życie, zdając sobie sprawę z grindu wymaganego do osiągnięcia 100%. Zrezygnowano po prawdzie z konieczności wypełniania paska prawdziwego Jedi w 2 trybach, ale za to podwojono liczbę misji łowców nagród. Dodano również plansze bonusowe i super historie do trylogii prequeli oraz zaimplementowano znany z LEGO Star Wars 2 na PSP tryb Challenge we wszystkich 36 poziomach. Oznacza to, że musimy odwiedzić każdy podstawowy etap co najmniej 4 razy, bo choć superhistorie nie premiują nas złotymi klockami, to i tak są brane pod uwagę przez licznik procentowy. No, jeden przypadek wyłamuje się z szablonu. Battle over Coruscant można wymaksować za pierwszym podejściem, więc przy takim scenariuszu będziemy musieli ograć go tylko 3-krotnie. Grind jak cholera i co gorsza, nagrody za trud to owoce recyklingu z LEGO Star Wars 2.
Za komplet mini zestawów ponownie otrzymamy Slave'a 1, a wszystkie złote klocki pozwolą zbudować fontannę monet i automatycznie odblokować wszystkie dodatki, co przy nowym schemacie działania kodów wydaje się być zupełnie zbędną formą gratyfikacji. Cały proces przyspiesza przynajmniej jeszcze jedno nowe rozwiązanie. Od teraz, powtarzając rozdział, możemy w dowolnym momencie wrócić do kantyny z wszystkimi zdobyczami bez potrzeby kończenia go. Byleby zbytnio się nie spieszyć, bo jak się omsknie palec... Dajcie znać, czy doświadczyliście tego bólu. Ale jest jeszcze coś, a mianowicie premia za osiągnięcie magicznej setki na liczniku. Po dokonaniu tej sztuki stworzone w kreatorze postacie będą wyróżniać się przepotężnym zestawem umiejętności. Pojedynczy bohater będzie mógł jednocześnie wykonać podwójny skok, przecisnąć się przez małe otwory, czy skorzystać z każdego możliwego terminalu identyfikacyjnego bez przebierania, a także użyć ciemnej strony mocy nawet bez miecza świetlnego. Wiecie, jak to brzmi? Jak idealny opis Darth Archona. Oj, chyba nie jesteśmy na to gotowi. Koniec imprezy. Przejdźmy do portu na Nintendo DS. Portu mającego posłać niesławną, oryginalną trylogię w zapomnienie i zbudować nową jakość rękami TT Fusion. Czy Brytyjczycy wrócili z tarczą? Ano, wrócili i to w jakim stylu? Jasne, nie jest to dzieło nieskazitelne, ale oferuje to, czego próżno było szukać w poprzedniczce, a co powinno być fundamentem każdej gry wideo. Jest to oczywiście przyjemność z rozgrywki i emocje, których oczekujemy po sesji z danym tytułem. Pod tym względem odrobiono pracę domową. Produkcja istotnie przeszła metamorfozę totalną, w wyniku czego stała się klonem dużej wersji z pewnymi zmianami, wynikającymi przede wszystkim z ograniczeń sprzętowych kieszonsolki. Niemniej przeportowano praktycznie wszystko. Postacie, systemy, mechanizmy, umiejętności, kreator postaci, bonusy i tak dalej. Jeśli znamy pozycje stacjonarne, levele mogą wzbudzić niemały podziw, bowiem choć plansze musiały zostać odpowiednio przeprojektowane, to grając w nie czujemy się jak w domu i od razu wiemy, co robić. Naprawdę godne uznania. Minusem jest skrócenie każdego filmu o jeden etap, w wyniku czego część wydarzeń znanych z głównej edycji została tutaj połączona w jeden poziom lub całkowicie pominięta. Chociaż musimy przyznać, że nawet ten goryczkowaty ruch zawiera nutę słodyczy. Wiecie, który segment Mrocznego Widma zniknął ze sceny? Ano ten, gdzie korzystamy ze wspaniałości Jar Jara. Tak więc najpotężniejszy ganganin nie występuje w fabule ani przez sekundę. Co za ulga! Ale jeśli jakimś cudem na sali są fani tego elokwentnego bohatera, pragniemy ich uspokoić. Figurka owej postaci odblokowuje się do użytku w grze swobodnej po ukończeniu poziomu drugiego, w związku z czym możemy porażać wrogów jego wdziękiem, ile dusza zapragnie. Ale nie tylko wdziękiem, gdyż z jakiegoś powodu twórcy postanowili uwolnić potencjał legendy i oddać do jego dyspozycji najprawdziwszy blaster. Ratuj się kto może! Dobra, śmichy, chichy, ale jak widzicie usprawnień jest tu mnóstwo. Jakość poszła do góry także w warstwie dźwiękowej. Ta raczy nas muzyką w oryginalnym wydaniu, zastępującą sympatyczne, choć monotonne, stylizowane kawałki znane ze szkaradnej dwójki. DS świetnie dostosował walory domyślnej wersji, ale zaproponował także kilka ekskluzywnych mechanizmów, choć niestety także i braków w stosunku do standardowego portu. Powraca znany ze stacjonarnej dwójki wymóg zdobycia statusu prawdziwego Jedi w obu trybach rozgrywki. Plansze z pojazdami obserwujemy z góry, a nasz statek wędruje po osi Y. My zaś nadajemy mu tempo, zawracamy i przesuwamy po osi X. Wyjątkiem jest wyścig w Mos Espa. Tu gnamy wyłącznie przed siebie i co ciekawe, jeśli nie dotrzemy do mety jako pierwsi, ukaże się nam komunikat Level Failed i cała rywalizacja będzie musiała zostać powtórzona.
Warto wspomnieć, że wszystkie levele za kierownicą są dostępne jedynie w trybie fabularnym. Na mapach chodzonych zastosowano ciekawy trik. W trybie fabularnym nasza drużyna może zawierać nawet 6 bohaterów, ale na ekranie jednocześnie znajdują się jedynie 2 grywalne ludki. Kontrolując jednego z nich możemy w dowolnej chwili, podobnie jak w przypadku gry swobodnej, zmienić się w dostępnego członka ekipy niewidocznego na ekranie. System ten otwiera nowe możliwości, z których skorzystali sami autorzy. W końcu, jeśli mamy 2 postacie z takim samym zestawem zdolności, wystarczy stworzyć przejście tylko dla nich, bo reszta naszej bandy zawsze będzie pod ręką. Tak obrany kierunek zachęca do kombinowania i nieoczywistego podejścia do zastanych sytuacji. Figurek jest mniej, wyrzucony został chociażby Indiana Jones, a części z tych obecnych podmieniono animacje lub wykastrowano je z niektórych ruchów. Niestety w tym gronie znalazł się Chewbacca, niezdolny do wyrywania rączek, do tego Generał Grievous kosztuje zaskakująco dużo. Najprawdopodobniej ktoś machnął się o 1-0. Bardzo specyficznie rozwiązano też kwestię przerywników. Przedstawiają one praktycznie to samo, co ich odpowiedniki na PlayStation, Xboxie i Wii, ale w postaci scenek z pogranicza stop motion, flashowych animacji opartych na teksturach 2D i teatru kukiełek. Czasem wygląda to nieźle, czasem śmiesznie, a czasem okropnie. Nawet chwalona wcześniej muzyka ma swoje bolączki, gdyż w niektórych scenach utwory zostały zamienione i zwyczajnie nie pasują do wydarzeń z ekranu. Nową znajdźką pośrednią jest owocowe pire. Dlaczego pośrednią? Otóż odnalezienie 3 pudełek z tym przysmakiem skutkuje wpłynięciem na nasze konto mini zestawu. Te, podobnie jak status prawdziwego Jedi, działają w dobrze znany sposób, choć oferują odrobinę inne korzyści. Oprócz modeli przyznawanych za odnalezienie kompletu kanisterków w pojedynczym etapie, otrzymamy dodatkowe statki za dokonanie tej sztuki na przestrzeni etapów danego filmu oraz wszystkich poziomów gry. Dla odmiany, wypełnienie wszystkich pasków prawdziwego Jedi nie daje kompletnie nic. Zmiany dotknęły też czerwone klocki. Przy ich pomocy zdobędziemy jedynie 17 bonusów i warto tu zaznaczyć, że tylko 1 mnożnik monet może być aktywny w tym samym czasie, tak więc tempo zarabiania istotnie zwalnia w przenośnym świecie. Chyba że użyjemy kodu, ale nie w postaci znanej ze stacjonarek, gdyż takowe tutaj nie funkcjonują. Zamiast tego możemy wstukać kombinację przycisków w menu i wzbogacić swoje zasoby finansowe o okrągły 1 milion, a następnie powtarzać ten trik do woli. W ten sposób można też otworzyć menu debugowania, ale o tym nie wiecie od nas. Pozostałe 13 karmazynowych cegiełek odblokuje dostęp do bonusowych minigier opartych na sterowaniu dotykowym i to jest świetny moment, żeby porozmawiać o zastosowaniu tego atutu konsolki, co wypada różnie. W zapowiedziach podkreślano fajność korzystania z mocy przy pomocy rysika i choć rozwiązanie to zostało faktycznie wdrożone przez twórców, to jest ono zupełnie opcjonalne. W dodatku sposób, w jaki się go używa, niespecjalnie zachęca do wybierania go, gdyż nie doświadczamy żadnych korzyści względem zwykłego naciśnięcia przycisku, co dodatkowo jest zwyczajnie szybsze i prostsze. Stylusem wskazywać możemy też portrety postaci, nad którymi chcemy przejąć kontrolę, ale znowu, to samo możemy zrobić przyciskiem, a sięganie po akcesorium, by raz stuknąć w ekran, to raczej sztuka dla sztuki. Ewentualnie możemy robić to z palca, wtedy na pewno jest szybciej. Najlepiej wypada urozmaicenie aktywacji paneli droidów. Czasami po skorzystaniu z takowego musimy ukończyć prostą minigierkę w dopasowanie klocków. Fajnie zaprojektowano też pętanie wrogich maszyn oparte na ich obrysowywaniu. Małe, a cieszy. Tylko to już wszystkie oparte na dolnym ekranie DS-a dodatki do standardowej formuły rozgrywki i raczej potwierdzenie, że ekskluzywne dla platform Nintendo mechanizmy nie dostarczyły jakości zapowiadanej przed premierą. Ale są jeszcze wspomniane minigry i to w nie zainwestowano najwięcej pomysłów. Wszystkie 13 aktywności opiera się w pełni na sterowaniu dotykowym.
Mamy tu odbijanie pocisków z użyciem miecza świetlnego, rozwinięcie zadań z paneli droidów, zabawę pamięciowo-rytmiczną czy przejazd pojazdem generała Grievousa do złudzenia przypominający wirtualny wyścig z trzeciego Kangurka KO. I te aktywności potrafią być naprawdę trudne, a jeśli chcemy wymaksować tytuł, musimy w 12 z nich osiągnąć najwyższą rangę The Chosen One. No i dochodzi jeszcze plus ekonomiczny, ponieważ solidne podejście za każdym razem zapewnia przyjemny zastrzyk gotówki. Tak więc relatywnie szybko możemy znacznie pomnożyć fundusze. Mimo wspomnianych uchybień, ponowny szturm na Nintendo DS okazał się sukcesem. Kompozycja TT Fusion nie była idealna, ale jak widać skok jakościowy był na tyle pokaźny, że pozwolił firmie odetchnąć dzięki wysokim ocenom graczy i krytyków. LEGO Star Wars The Complete Saga mogło być początkowo uznawane za skok na kasę, ale sami widzicie, że nie brakowało w nim rozwiązań na stałe zmieniających reguły działania całej serii. Niezależnie od naszych opinii, fakty są dla produkcji niezwykle korzystne. Zainteresowanie nią było ogromne, a kult kompletnej sagi trwa do dziś. Zapewne złożyło się na to kilka czynników. Premiera gry miała miejsce, gdy 7. generacja konsol opanowywała rynek, a poprzednie części serii nie działały na wszystkich nowych sprzętach. Dodatkowo na pewnym etapie pierwsze 2 odsłony zostały wycofane ze sprzedaży, więc bohater dzisiejszego materiału stał się jedyną opcją zanurzenia się w klockowy świat Gwiezdnych Wojen. Swoje 3 kredyty dołożyła także dystrybucja cyfrowa i wersja na komputery osobiste. Od 30 października 2009 roku, prawie 2 lata po konsolowej premierze, pecetowcy również mogli spróbować tego plastikowego tortu. I co ciekawe, dosłownie 2 tygodnie później gra trafiła na Steam, co jeszcze bardziej wzmocniło jej pozycję. Pozycję tak silną, że na tym się nie skończyło. W 2010 roku dzieło Brytyjczyków zawitało na Maca, w 2013 na iOS-a, a 1 stycznia 2015 także na Androida. Te 2 ostatnie wersje wyróżniały się nie tylko dostosowaniem do dotykowych sprzętów, świetnie przemyślanym sterowaniem i innymi drobnymi różnicami, ale także niedostępną nigdzie indziej wypaloną figurką Anakina Skywalkera. Zastępuje ona wyciętego Indiana Jonesa. Swoją drogą, jak wiele cała ta oś czasu mówi o postępie technologicznym. Produkcja na konsole nowej generacji zaledwie kilka lat później ląduje na smartfonach i tabletach. Działa i wygląda zupełnie tak samo jak na sprzętach stacjonarnych. Niech czas wyłączy hipernapęd. Ale to nie edycja mobilna, a ta na komputery z Windowsem umożliwiła kompletnej sadze wejście na plastikowy szczyt i dożywotnie miejsce wśród najlepszych gier LEGO wszechczasów, po dziś dzień pozostając w oczach wielu właśnie numerem 1. Czy to nostalgia? Po części na pewno, ale siła marki, klasa tytułu czy uwielbiany w społeczności kreator postaci także są ważnymi klockami w tym pomniku. Podobnie jak prosty silnik i błędy. Zacznijmy od tych ostatnich. Kompletna saga mocno spopularyzowała ciemną stronę mocy całej serii. Wspominaliśmy, że w siedzibie TT rozwijano jednocześnie kilka projektów, a jak pokazały kolejne lata, to programistyczne piekiełko i niemal taśmowe wypuszczanie kolejnych cyfrowo-plastikowych przygód nie skończyło się w pierwszej dekadzie tego stulecia. Pośpiech nie pozwalał dopilnować wszystkiego, a styl pracy opierający się na szablonie stwórz, zapomnij, rób następne nie dawał też miejsca na wsparcie ukończonego dzieła i eliminację występujących weń usterek. Te na szczęście w dużej mierze są jedynie kosmetyczne. Najsłynniejsze z nich to chyba te związane ze zbyt dużą liczbą zebranych mini-zestawów. Błąd dotyczy zagadek typu zniszcz tyle sztuk tych rzeczy, a dostaniesz kanister. Jeśli zdobędziemy taki pojemnik, a podczas powtarzania etapu wypełnimy kryteria raz jeszcze, zmieniając jedynie kolejność i kończąc na innym elemencie niż poprzednio, to na nasze konto wskoczy 11 z 10 znajdziek.
Mimo popularności tytułu, wiedza ta najwyraźniej nie jest aż tak powszechna, gdyż w sieci regularnie pojawiają się wpisy zszokowanych użytkowników załączających zdjęcie z 11 lub nawet więcej mini zestawami. Na szczęście ta dziura w kodzie nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji. Istnieją też mniej znane rysy na plastiku. Na przykład to śmieszne niedopatrzenie. Kiedy wczytamy zapis z odblokowanymi etapami bonusowymi i misjami łowców nagród, a następnie rozpoczniemy nową grę, drzwi do nich będą nadal otwarte, a my będziemy mogli zastać Jabę w stanie wyraźnej niegotowości do obsługi klienteli. Efekty niezwykle pozytywne zapewniły innego rodzaju ubytki, rozwijając dyscyplinę, jaką jest speedrunning. Pierwszy oficjalny rekord świata w przejściu fabuły ustanowiono w 2015 roku. Od tego czasu scena ochotników znacznie się rozrosła, w efekcie czego rozpoczęto organizację wydarzeń i turniejów opartych na systemie KO, a TikTokowy boom z 2020 roku sprawił, że chętnych do zdobycia miana najlepszego tylko przybywało. Więcej zainteresowanych to także większa szansa na odkrycie zupełnie nowych strategii i możliwości. Czas nie jest wyłączany w trakcie trwania scenek przerywnikowych z wyjątkiem finałowych. W związku z tym popularne stało się rozgrywanie epizodu 5 jako ostatniego, bo to właśnie jego ostateczne cutscenki trwały najdłużej. Ale drzwi do rozwoju najszerzej otworzył wspomniany port na PC, bowiem działa on najszybciej, a przede wszystkim oferuje największe pole do kombinowania. W końcu tylko na komputerach da się alt-tabować, a właśnie na tym opiera się znaczna część ruchów potrafiących ominąć konkretne segmenty i uciąć ze stopera nawet kilkadziesiąt sekund. Ale to wszystko nie jest tak proste, jak się wydaje. Wiele schematów wymaga szalonej wręcz precyzji, a niejednokrotnie także zwykłego farta. Jedna pomyłka i perfekcyjny run szlak trafi, a jeśli zablokujemy się na dłużej, cała operacja pochłonie więcej czasu niż standardowo. I co wtedy? Próbować dalej, czy iść legalnie i starać się nadrobić? Speedrunnerzy miewają poważne dylematy. Całe to wychodzenie poza obszar, granie na 2 pady i inne tajemne sztuki sprawiły, że w momencie pisania tych słów rekord świata wynosi 2 godziny, 17 minut i 7 sekund, czyli mniej niż połowę czasu potrzebnego do wyrównania pierwszego, najlepszego wyniku globu. Od grudnia 2025 roku tym szczytowym obecnie rezultatem może pochwalić się użytkownik Zak. Co ciekawe, na 10. miejscu w zestawieniu znajduje się nasz rodak 17. Wszystkie próby są udokumentowane nagraniami i nawet jeśli niezbyt interesują Was tego rodzaju zmagania, z ciekawości warto włączyć taki film i na własne oczy zobaczyć, ile dzieje się na ekranie i jakie pomysły mają w głowach członkowie tej społeczności. To już nie jest spokojne, lekkie i proste klikanie w grę dla dzieci. Speedrunning istotnie wpłynął i nadal wpływa na utrzymanie popularności i przedłużenie żywota tytułu. Podobnie jak mody. Przekrój fanowskich projektów jest ogromny. Wśród nich znajdziemy nie tylko drobne zmiany kosmetyczne postaci i pojazdów, ale i dodatkowe figurki czy poziomy, nawiązujące na przykład do powstałych po premierze gry filmów i seriali. Napotkać możemy również naprawione nieużytki, zmienione mechanizmy, a nawet zupełnie nowe systemy. Do wyboru, do koloru. Wszystkiego omówić nie sposób, dlatego teraz skupimy się na tych najpopularniejszych i naszym zdaniem najciekawszych. Modern Overhaul proponuje nowy wymiar graficzny klasycznej produkcji. Ulepszenie opiera się na esetach z wydanej w 2022 roku sagi Skywalkerów. Zmieniony został design figurek, ikon, broni i innych elementów opierających się na wyglądzie. Complete Saga X Sonic Dimensions tworzy niecodzienny crossover sagi George'a Lucasa z uniwersum Sonika. Do pozycji trafia 12 nowych postaci, a razem z nimi także szereg modyfikacji oprawy wizualnej.
Wszystko to oparte jest na elementach z wydanej w 2015 LEGO Dimensions. No i oczywiście, jak przystało na najszybszego bohatera w historii gamingu, niebieski jeż nie potrzebuje środków transportu i przemierza galaktykę o własnych siłach. Additional Levels, tego nikt się nie spodziewał, rozbudowuje tytuł o 3 nowe plansze. Order 66 skupia się wokół Anakina Skywalkera już ze zmienionym paszportem, ale jeszcze przed uroczystym grillem niszczącego zakon Jedi z pomocą klonów. Palpatine's Arrest pozwala odegrać scenę nieudanej próby pojmania Lorda Sithów, a The Battle of Geonosis wciąga nas w centrum pierwszej bitwy w historii wojen klonów. Minikit Reward Rework, cóż za łamacz językowy, przebudowuje system nagród przyznawanych za zebranie kompletu mini zestawów na planszy. W wyniku dokonania tej sztuki otrzymujemy niewystępujące w czystym produkcie figurki i wehikuły. A to jedynie ułamek twórczości pasjonatów, o której można by opowiadać naprawdę długo i przez chwilę jeszcze w tym temacie zostaniemy, bowiem na koniec chcielibyśmy wyróżnić pracę interniego gamera. Ten człowiek ma na swoim koncie niezliczoną liczbę projektów. Wystarczy wejść na jego kanał, link znajdziecie w opisie, by zobaczyć chociażby poziom oparty na pojedynku Jody z Palpatinem, grany po ciemnej stronie, level przywołujący brutalną scenę furii Dartha Vadera z filmu Rogue One, walkę z Darthem Jar Jarem, przeportowany bar Dextera z 1 i kantyna z 2, Batmana okładającego Riddlera mieczem świetlnym, klockową Larę Croft, planszę 2D jakoby wyjętą żywcem z Super Mario Bros., prototyp widoku z oczu postaci, czy paczkę świąteczną z Mikołajem ścigającym się po śnieżnym Tatooine. Sami widzicie, ile tego jest. Wśród dzieł Hiszpana nie sposób nie dostrzec jego zagadkowej fascynacji postacią kapitana Antillesa. Cóż, może to jakaś daleka rodzina. 3 pozycje zostawiliśmy na deser i 2 z nich jawią się jako co najmniej niepokojące. Najstarszy w tym gronie jest The Chaos Mod, wystawiający nasz refleks i odporność psychiczną na hiperpoważną próbę. Zasady działania są proste. Co kilka sekund losowane jest zdarzenie zmieniające, a przede wszystkim utrudniające rozgrywkę, tworząc spiralę doświadczeń tak ryjących berety, że misję nagrania gameplayu z tej edycji powierzyliśmy redaktor Rikaru, bo tylko ona mogła realnie znieść takie okropności. Sami zresztą doskonale widzicie kształt tego dodatku, niszczącego dobrą zabawę i uśmiechy dzieci. Gracie na własną odpowiedzialność. Solidne i czyste gacie potacie przydadzą się także po zainstalowaniu Halloween Mods Pack. Zestaw Święta Strachu zmienia pogodną aurę w wypełnionym rokiem klimat, dostosowując odpowiednio obraz i dźwięk. Dodaje także oryginalne postacie i poziomy, w tym oparty na marce Five Nights at Freddy's etap Into the Pizzaplex. Całość dopełniają jumpscary i inne techniki wyjęte z horroru, ewidentnie temat dla pana Diblera. No i najnowsze, a zarazem najbardziej nostalgiczne dzieło. The Classic Saga zabiera nas w wizualną podróż do świata pierwszego LEGO Star Wars. Cała zawartość kompletnej sagi przełożona została na styl graficzny 1. Z kolei hub rozbito na 2 dostosowane do wymagań tytułu lokacje. Bar Dextera oraz doszlifowany pierwszy prototyp kantyny. A jeśli ktoś chciałby jedynie posmakować klasycznej bazy wypadowej bez rezygnowania z walorów nowszej grafiki, to i taka opcja jest dostępna. Scena moderska The Complete Saga zachwyca, a interni gamer to jeden z jej absolutnych królów. LEGO Star Wars The Complete Saga stała się prawdziwą legendą. Produkcja po dziś dzień okupuje czołówki wszelkich klockowych rankingów niezależnie od kategorii. I nie tylko klockowych. W 2009 roku kompletna saga została wybrana przez Guinness World Records 23. najlepszą gamingową pozycją wszechczasów. 9 lat później ta sama organizacja przyznała dziełu TT Games tytuł najlepiej sprzedającej się gwiezdnowojennej gry w dziejach. I jak pokazuje niezmienne mimo upływu lat nastawienie społeczności, cały ten zachwyt trwa
w najlepsze. Rychło po premierze kompilacji miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii TT Games. Brytyjskie studio stało się częścią rodziny Warner Brothers. Transakcja miała być wstępem do nowej, lepszej ery dla deweloperów. A jak było naprawdę? To już materiał na zupełnie inną opowieść. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat definitywnej edycji plastikowych adaptacji opowieści Lucasa. Czy byliście świadomi jej renomy? Czy coś was zaskoczyło? A może wiecie o czymś, co nie znalazło się w naszym materiale? Zapraszamy do dyskusji. A tymczasem czas wrócić na ziemię i odkurzyć kapelusz. Może niedługo się przyda. Do usłyszenia!